warszawska Japonka i to jest pierwszy odcinek na moim kanale YouTube. Dzisiaj chciałabym powiedzieć trochę o sobie, co będziecie mogli zobaczyć na tym kanale. I mam dla Was fajny i łatwy tutorial na dekoracje na Halloween. Więc jak już się pewnie domyślacie, z nazwy będzie dużo o Japonii, ponieważ jest to moja pasja. Więc różne tematy związane właśnie z Japonią. Też, prawda, czy to będzie gotowanie, czy recenzje, czy testowanie. To wszystko wkrótce. Oprócz tego właśnie DIY. Tutaj zaczynamy właśnie pierwszy odcinek od tutorialu. Na różne okazje, prezenty dla znajomych, różnego typu właśnie do it yourself. Oprócz tego też interesuję się modą i wszystkim co urocze i lubię zbierać właśnie jakieś nietypowe ubrania, nietypowe jakieś gadżety, rzeczy, które po prostu no, cieszą. Mamy tutorial i postanowiłam właśnie, że będę kręcić tą część w dzień, żebyście lepiej widzieli całe instrukcje, jak wykonać dekoracje, które wymyśliłam. Pierwsza rzecz, która będzie nam potrzebna, to jest taka mleczna pleksa. Można ją zakupić w sklepie plastycznym. Zazwyczaj są to takie duże arkusze, na przykład 50×70. Tu akurat został mi kawałek do zaprezentowania, o co chodzi. Dobrze, żeby była właśnie taka mleczna, bo są też dosyć przezroczyste, ale właśnie ta jest taka bardziej giętka i łatwiejsza do cięcia. I do właśnie pierwszej rzeczy, którą zrobimy jako dekorację, będzie to potrzebne. Tu już mam przygotowane wszystko, żeby Wam od razu pokazać, więc z tej pleksy wykonałam takie dekoracje. O, wycięłam. Po prostu odrysowałam ołówkiem, po czym wycięłam. Możecie to zrobić nożykiem albo nożyczkami, duszki, prawda? Możecie skorzystać z tego, jakie ja wzory wymyśliłam, ale myślę, że też jakieś wzory w internecie bez problemu, albo, prawda, czy z jakichś filmów. Te duszki później zawieszę właśnie na nitkach. Można zrobić sobie tutaj, prawda, otworek. Później będę prezentować to, jak wygląda jakby efekt finalny z wszystkimi dekoracjami, które zrobiłam. Na razie chciałam Wam pokazać tak jakby jak one wyglądają jeszcze przed finałem. I wymyśliłam sobie, że one będą miały takie no najbardziej klasyczne kształty, takie a la ameby, bym powiedziała, i są różne śmieszne, więc widzicie, że jakby wygląda to ciekawie i myślę, że jeżeli je powieszę w odpowiednim jakby miejscu ze światłem, po prostu, żeby się komponowały dobrze, czyli w odpowiednim miejscu, prawda, w pokoju, żeby właśnie te właściwości tej pleksy, prawda, i to, że one tak też między sobą oddziałują, żeby to było, prawda, widoczne, te przenikanie się. Druga rzecz, właśnie tutaj wystarczą tylko pleksa i nożyczki tak naprawdę, no i nitka, czy jeżeli wolicie na przykład sobie położyć je jako podkładki do napojów, no to też jest na przykład pomysł. Kolejną moją propozycją z pleksy, jak widzicie, są takie plamy krwi, które można ułożyć jako dekorację na stole i na przykład postawić sobie na tym miskę, nie wiem, z chipsami czy z czymś innym, i będzie to tak wyglądało, jakby z tego wyciekało. I to jest po prostu pleksa, która jest pomalowana farbą czerwoną. Wybrałam jak najbardziej krwisty odcień. I to jest wycięte praktycznie w dowolny, prawda, kształt. No chodzi o to, żeby było takie wrażenie, że to tak spływa. Inną moją propozycją na takie krwawe plamy to jest coś takiego, że można na przykład wyciąć je jako podkładki, prawda, pod szklanki, żeby wyglądało tak, że z tej szklanki wycieka, więc mogło być mniejsze po prostu i dla każdego z gości, żeby była taka podkładka po prostu pod jego napój. Następną rzeczą, może się zdziwicie, ale będą zwykłe kubki, które przerobiłam
Właśnie, takie papierowe kubki. Więc za chwilę Wam pokażę, jaki był mój pomysł na to. Więc wystarczy, że właśnie tam, jak widzicie, mam markery. Do takiego kubka weźmiemy markery i mogą powstać naprawdę fajne wzory. I tu właśnie chciałam Wam pokazać moje propozycje, na przykład kałki oczne. To jest jeden. Następny, jaki zrobiłam, duszki i czaszki. To też może być nie tylko właśnie sposób na to, żeby było fajnie, prawda, kolorowo, o, z takim wilkołakiem, ale też na to, żeby właśnie nasi goście rozpoznawali swoje kubki, tubdynki, że każdy, prawda, ma swój i zapamięta swój wzór i nie będzie problemu, że ojej, czy to jest moja szklanka, czy to jest mój kubek i taki wampirzy. Oprócz tego, jeżeli na przykład nie będą one, prawda, zbyt brudne, albo będzie można je na przykład umyć i dać komuś po prostu jako pamiątkę. Uważam, że ten jest najfajniejszy. Więc myślę, że to jest fajne urozmaicenie właśnie imprezy. I tutaj sprawdzą się markery, ale też może farbki albo kredki, prawda, flamastry nawet najzwyklejsze. Myślę, że z tym nie będziecie mieli problemu, żeby takie rzeczy znaleźć u siebie w domu. Więc tak, kubki. Na pewno więcej inspiracji też znajdziecie w internecie do wzorów. To są moje propozycje. I ostatnia rzecz to po prostu kontynuacja też takiej dekoracji do zawieszenia. Wziąłam najzwyklejszy czarny Bristol i pomyślałam sobie, że fajnie by było też oprócz tych duszków jeszcze umieścić oczywiście nietoperze. Więc no, wzór nietoperza jest bardzo prosty. Jak już mówiłam, dużo rzeczy jest w internecie. Można znaleźć po prostu tyle naprawdę różnych wzorów, prawda, na to, co można narysować na kubkach, na to, jaki kształt ma mieć nietoperz. Ja akurat wymyśliłam go sama. Wcześniej sobie wycięłam, jakby narysowałam najpierw pół nietoperza na kartce, prawda, po czym wycięłam te pół i złożyłam kartkę tak, żeby wyciąć, żeby był symetryczny. Właśnie i teraz też wystarczy nam nitka, albo na przykład taśma dwustronna, może wolicie to przykleić w jakimś miejscu, nie wiem, przy parapecie, prawda? I razem z duszkami, zaraz wezmę jakiegoś duszka. Myślę, że już jest odpowiedni klimat, oprócz tego, że jeszcze mam swoje konfetti, prawda, halloweenowe, to już zaczyna pracować. Więc to już jest koniec jakby mojego takiego tutorialu opowieści i chciałabym Wam teraz pokazać, jak to finalnie wszystko wygląda, jak to tak wyszło, prawda, zestawienie w przestrzeni, więc za chwilę wracamy. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see this our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat till the neighbor's gonna die of fright. It's our town, everybody scream. In this town of Halloween, I am the one hiding under your bed, teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding under your stairs, fingers like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween. Mam nadzieję, że spodobał Wam się mój tutorial i wrócicie na mój kanał. Zapraszam Was również na bloga, którego prowadzę pod tą samą nazwą, Instagrama i do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie, do zobaczenia, cześć!